Ale tym razem zobaczcie, jaka miejscówka. Zajebista. Tak powiedział nasz przewodnik. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. No i kolejne schody. Idziesz, chodź. Chciałaś świątynię? To ciś. No to dałem radę. Jeszcze tam trzeba tylko wejść i najwyższy punkt tej świątyni będzie zaliczony. Zobaczcie sobie te schody. Cyk, cyk. No i mamy to. No i tu oczywiście mini świątynia. Chodź do góry. No chodź. Dała rady, weszła do góry, ale teraz problem z zejściem. Zobaczcie sobie, jakie ona miny robi, jak schodzi. My jesteśmy tutaj w świątyni, gdzie było kręcone Tomb Raider. In the center of the temple, like the tree is very good root and growing on the top of Pokazane, jak to wyglądało przed renowacją i po renowacji. A jakieś znowu owoce nazbierał. You can try to eat it. And what's that? It's like a jambok fruit. Ah. Yeah. You can eat the meat inside also. Also you can eat all. It tastes similar. The peanut, it smells nice. You can try it. Yeah. Already. Yes, yes, yes. This like the Angkor Thom is older than like 5 years for construction. And also this temple was built for dedication of the Buddhist temple by the Xavier Man VII. Especially you can see this temple is some the carving on the wall in front of the frame. It's no carving anymore because after a king Xavier Man VII like passed away, the new king like the Xavier Man VIII, he come after that. He not believe of the Buddhist religion, he believe of the Hindu religion. That's why him destroy all the Buddha statues in the world, anywhere in this temple. Him try to change from the Buddhist to Hindu. Of the temple, that's why they destroyed by the tree and nature. Tu macie fajny korzeń. Pamiętajcie, korzeń może zapłonąć. W ogóle on mówi, że był jakiś król, który nie wierzył w buddyzm, tylko w hinduizm i poniszczył te wzory, a to, co tutaj się stało, to natura zniszczyła, czyli te korzenie drzew wrosły po prostu w te kamienie, to tu widać, no i po prostu zniszczyły i to się burzy same.
No i tu już dochodzimy do tych świątyń. W ogóle to będziemy gdzieś patrzeć na drzewo, które było w Tomb Raider. No i tu mamy drzewa. No i tam jest to drzewo wrośnięte w kamienie. Zobaczcie, jak to wygląda, sztosik. No, tu możemy nakręcić film, gdzie nie będzie widać ludzi. Jest sobie drzewo wrośnięte totalnie właśnie w tą część tej świątyni. No i tu akcja już z turystami. Też trochę tak nakręcę. Zobaczcie, tutaj też jeden Budda bez głowy. Tutaj kolejny. Tutaj też drzewo korzeniami wrosło w kamienie. And here we call a tower of the temple, like the knocking. More stronger. Oh. See? And then you can just stand here. Nothing here. Te drzewo biedne, obmacane. Ja bym się wkurzył, jakby mnie tak dotykali. Tutaj mamy drzewo właśnie Tomb Raider, tak to wygląda. The Christmas day and a Christmas tree. Okej. Tu też jest miejscówka, gdzie są urywki filmu Tomb Raider. W ogóle on ma w telefonie zdjęcia porobione z tych miejsc i tłumaczy nam, co gdzie było i pokazuje nawet, jak stała. I will show you. You do not. Okay, we come go to visit the dinosaur. Dinosaur here. Here. Okay. Right here. In the temple. Okay. The other temple don't have this carving. Only a Tomb Raider temple or tap room. See? Tu już mamy ostatnią świątynię. Ona w ogóle jest wybudowana jako pierwsza świątynia Buddy tutaj, jak dobrze zrozumiałem. No i jest najstarsza. Także tutaj jeszcze dzisiaj idziemy. Potem jeszcze na drugą stronę też wam coś pokażę. I to by było chyba już dzisiaj na tyle. Powiem wam, że jestem zmęczony. Zrobione jest ponad 20 000 kroków. Więc moje łydki i nogi dostały po prostu po tyłku. No i to tu tylko było wejście kamienne, a ta świątynia jest tam daleko. Tam właśnie jest ta świątynia. A to jest drzewo, co chwilę zrzuca skórę. Zobaczcie, to tu w ogóle jest w taki sposób wymyślone. Zobaczcie, że ona po prostu traci korę. Cyk. I same łysieje i się rozrasta. Zobaczcie w ogóle, jaka fajna ta świątynia. Inna niż wszystkie. No i jesteśmy w środku. Co to się rusza? Co tu się rusza? Co to tutaj? Jeden chleb. No chyba jakaś jaszczureczka.
No i tutaj już faktycznie trochę starzej to wygląda niż tamto. No to ostatnia miejscówka do odwiedzenia. Już Wam pokazuję, co to jest. Coś takiego. Takie oto właśnie coś. Wchodzimy tutaj po schodach do góry. Tam jest w ogóle jakieś jeziorko. No i kończymy dzisiejszy dzień zmęczeni i zmaltretowani chodzeniem. A tutaj mamy palmę. No i tutaj coś takiego. Ogólnie jeżeli jest pora sucha, to tutaj nie ma wody, a tak woda jest. Dzień dobry. Mamy dzień drugi z naszym przewodnikiem. Od rana tu się cieszy. Hello. Hello. I będziemy cisnąć. Uniform. Także dzisiaj znowu będziemy zwiedzać kolejne świątynie. Zobaczymy, jak to będzie. I znowu jesteśmy, nie wiem, 7:30 rano i trochę chłodno jest, Wam powiem, ale no my i tak mamy krótkie rękawki i krótkie spodenki, bo później około 12 to robi się tak ciepło, że ciężko po prostu jest chodzić. Tutaj mamy nietoperze na drzewach, zobaczcie, ile ich tutaj jest. Zobaczymy, jak to będzie widać, no ale faktycznie śpią tutaj w nocy i sobie krzyczą rano i sikają na przechodni. O, zobaczcie. A tak ich z daleka nawet nie widać. Tutaj mamy świątynię Pre-Rup i po prostu to jest świątynia hinduska. Widać, że to wygląda inaczej, w ogóle jest zbudowana troszkę inaczej. Tutaj są te cegły, co Wam mówiłem wcześniej, że te świątynie są budowane z tych cegieł dużych, tych czerwonych z dziurami. No a tamte świątynie były po prostu, ta zewnętrzna część obłożona takimi kamieniami. Tutaj w ogóle to nie jest obłożone niczym, tylko jest faktycznie czerwone. No i tu jeszcze widać, że też z cegieł zbudowali. No to jesteśmy na samej górze. Całkiem inaczej to wygląda niż tamte świątynie.
ogóle zobaczcie, te kamienie mają taką strukturę dziurawą. Nie chcę próbować się z tym szarpać, ale tak jakby puste były, takie pustaki ich. Po prostu z tych pustaków to jest zbudowane. Jeżeli ma być ładne, no to później dają takie na zewnątrz inne kamienie. A to jest po prostu główny budulec. No i nie wygląda to za fajnie w porównaniu z tamtymi świątyniami. Takie po prostu jakby był surowe dopiero. Stan surowy, niezamknięty. Od rana biznes kwitnie. Tam zaczęli smażyć całą świnię. No a tutaj też już rozkręcają biznes. Tych psów też tu troszkę jest, ale nie są jakoś agresywne. Tutaj jakaś fajna chata. Zobaczcie jaka posiadłość. Chata fajna, płot, wielka działka, na bogato. Nie wiem jak u was, u mnie jest tak, że jak jadę w samochodzie na tylnym siedzeniu, nie minie, nie wiem, 5 minut, już mi jest źle, mam chorobę lokomocyjną, po prostu nie lubię jeździć jako pasażer. Tutaj buja mną, trzepie na każdą stronę, ja wam odpisuję na wiadomości, bo akurat mam wolną chwilę. Fakt, że nie mam internetu, ale wiadomości mogę odpisać, bo widzę co pisaliście do mnie, także odpisuję po prostu i to jak podłączę się z internetem, to dojdzie, nie? No, ale już tak od 10 minut odpisuję i tak mówię, no jest okej, nie żygam, czuję się dobrze, także mega dziwne zjawisko, napiszcie, czy też tak macie. Bo tutaj mówię, ten tuk-tuk wymiata, szarpie jak szatan, zresztą zobaczcie jak to trzęsie, nie? To samo, jeżeli na przykład na promie pływałem, jeżeli przepływałem promem przez morze, powiedzmy z Niemiec do Danii, no to tam akurat też zawsze mi było niedobrze. Ale na Cyprze, jak wynajęliśmy sobie łódeczkę i tam było szaleństwo na wodzie, bez najmniejszego problemu. Teraz jedziemy już przez takie większe wiochy. Gdzieś nas przewodnik na jakieś tam właśnie, zobaczcie, peryferię miasta wywozi. Ciekawe gdzie, no zobaczymy. No i dojeżdżamy do kolejnej świątyni, ale nami wytrząsło, wam powiem. No a mamy na ostatni dzień jeździć tym takim innym tuk-tukiem. Zobaczymy jak to będzie. No takim mamy jeździć. Zobaczymy no. Tu macie, zobaczcie ile świątyń, a myśmy dojechali aż tutaj. Tutaj macie, jakbyście się zastanawiali, jak rośnie ryż. No to zobaczcie, tutaj mamy w wodzie roślinki, a tutaj jest sobie nasionka ryżu, czyli bardzo podobnie jak u nas w Polsce zboże, tylko że tutaj jest potrzebna woda. Tutaj macie znów tą fajną roślinkę, która po dotknięciu udaje, że umiera. Zobaczcie, jeszcze raz, tu więcej tego jest. No, tak to wygląda. Tego liścia tam dotknie. O. Nie lubi lizy, zobaczcie. Tutaj mamy taką roślinę. Zobaczcie sobie jakie ma haczyki. Tutaj mamy drzewo. Zobaczcie jak jest dziurawe. Robią dziury, podpalają, później zostawiają na jakiś czas i wydziela się tutaj taka żywica. Tą żywicę używali do świec. Czyli robili z tego świece, żeby po prostu wieczorem palić sobie i mieć światło.
No i te drzewo jest takie poturbowane. No i tu mamy też właśnie świątynię zbudowaną z tych kamieni. And also the Garuda and the frame of this we have the Naga and Tu macie Nagę, czyli to jest wąż z 5 głowami, który tam ochrania Buddy i chroni przed słońcem, z tego co tutaj zrozumiałem. Tutaj też jest świątynia poświęcona, wybudowana dla bogów, a często też oni budują świątynie, które są dla króla. Ta akurat jest dla bogów. No i tutaj mamy właśnie Boga, który siedzi sobie na słoniu z 3 głowami. No i tu jeszcze niżej jest też jakiś stwór, ale już zapomniałem, co on to mówił. red ball, something like that. Red ball, and we call I forget the name of the ball. It's the ball of the Vishnu God have the name, and also it's not like. To wszystko zbudowane, wyrzeźbione jest w piaskowcu. Ale tutaj zobaczcie, ten piaskowiec ma kolor czerwony, a w Angkor Wat był czarny. Wchodzimy na drzewo tutaj, żeby widzieć panoramę. A i tutaj mamy. Widać całą świątynię, bo tu w sumie to było wejście wcześniej do świątyni. Takie długie, z takimi różnymi małymi rzeczami. No a tu jest ta świątynia główna. Jeśli chodzi o świątynię, to oni tutaj właśnie budowali zawsze takie fosy czy bajora, ale większość z nich nie ma wody. Jedynie ta woda jest właśnie w porze deszczowej, a w porze suchej to już w ogóle nie ma wody. A tu akurat troszkę tej wody jest i widzimy tutaj właśnie lilie wodne. From the magical teacher, No i tutaj wszędzie mamy właśnie tego typu wyrzeźbione rzeczy. Wszystko z piaskowca, takiego czerwonego. Maupa and Garuda. They have the three Maupa and Garuda and like Hanuman is the king of the monkey. Tutaj macie drzewo z liściami. To jest taki liść, o. I to jest ten amok. To, co jedliśmy z Lizą, to było po prostu tam chyba w takiej misce z liści zrobionych, ale pokrojony tam był właśnie ten liść amoku z rybą. No i ten liść się gotuje i się je. I fajnie pachnie w sumie. Tutaj mamy cukier z drzewa palmowego. No i mają cukier w takiej paście, jak to tu widzicie. Potem mają zrobione takie kostki cukru i proszek. Można używać do różnych rzeczy. Tu akurat do napoi, to też do napoi, a tutaj to bardziej do gotowania używają. Wam, że w smaku bardzo dobry. Ten cukier smakuje trochę jak miód, jak cukierki miodowe. Every morning they have to climb up the palm tree. They climb with the palm tree with this bamboo lander. This bamboo lander was strong. It's just like this. Tutaj mamy drabinę. Tak wchodzą na drzewo. A tu jest przyrząd do pobierania soku z drzewa właśnie palmowego. No, to znów parę rzeczy dowiedzieliśmy się później. Ten sok gotują tutaj w takich miskach na takim palenisku i potem finalnie jest tam cukier. Tutaj mamy drzewo mango i obycie domu. Tutaj kolejne, zobaczcie, mango rośnie sobie na drzewie. I mają takie domy, że z dołu
sobie siedzą w dzień, a u góry w nocy po prostu śpią. I tu jest taki po prostu domek, a obok jest tu taki bardziej murowany domek już. Tutaj mamy tamaryndowiec znowu, obrany ze skóry. No i będziemy tutaj próbować. Oni to po prostu suszą. I kwasior znowu jest. Mega kwaśne. Ale dobre. Jak ktoś lubi kwaśne żelki, to tamaryndowiec wchodzi na bogato. Tutaj mamy banany. Drzewo bananowe. Kurki sobie biegają. Tutaj mamy ten sugarcane, czyli to się nazywa trawa cukrowa. No i teraz poobchodziliśmy tutaj. W ogóle ta roślinka fajnie pachnie cytrynową. No tutaj trawa cytrynowa, a cytryny na niej nie rosną, a bardzo fajnie pachnie. No i tu macie koszyki z ratanu, czyli to jest po prostu wiklina. I to są właśnie te gałązki z tymi haczykami, co wam pokazywałem wcześniej. To jest Jan fruit. Miên khaiនេះដែរ No to mamy coffee break. Taka, zobaczcie, profesjonalna kawiarnia. Tutaj macie ceny. No i tutaj mamy takie stoliczki. Wszystko porobione z takiego, no widzicie, porządne drewno. Need the license for and actually this they selling at home like this. You don't need some the license and like the peppers. Zobaczcie, jaki Spiderman. Podjechaliśmy tutaj i Liza mówi: przecież to jest ta świątynia, gdzie byliśmy. Ja mówię, że nie, że inna. Ona nie, tu gdzie byliśmy. No i pytamy naszego przewodnika, on mówi, że to jest inna świątynia, ale wygląda tak samo. Jest ta sama, ale inna. No i idziemy jeszcze raz zobaczyć i ciśniemy na obiad. No i zobaczcie, faktycznie taka sama, ale inna. Idziemy zobaczyć. A ja już głodny jestem. No tutaj to można troszkę się sfiksować, bo faktycznie ta świątynia wygląda tak samo. No i trochę już tych świątyń pooglądaliśmy. Każda jest w sumie podobna. Powiem wam szczerze, że to już trochę nudne się robi. Przez to, że to wygląda tak samo. Za każdym razem tak samo wygląda. Za każdym razem tak samo musisz chodzić. O, a tutaj wam pokażę, jaki motyl fajny. Zobaczcie, jaki fajny motyl. Cyk. Ciężko go złapać. Tutaj jest, o. Świątyń taka, że tu są słonie. Na tym rogu. O. No i oczywiście zobaczcie, jak ciepło. Piecze już dzisiaj. Rano 23 stopnie i było zimno, jak jechaliśmy. A teraz jest po prostu piekło. No i tu mamy tego słonia. Zobaczcie, jaki słoń. A nie ma tych, tych onych. Pewnie też ktoś ukradł, no. Fajny słoń. No i faktycznie zobaczcie, tutaj z drugiej strony na rogu też stoi słoń. Czyli na każdym rogu, tak jak mówił, jest po jednym słoniu. A my idziemy tędy. Tu gdzieś po prostu mykniemy przez te kamienie.
O, no, tutaj też naprawiają. Tu kolejny słoń. I tam kolejny słoń. To już będzie 8 słoni. Tutaj mamy słonia w całej okazałości. Zobaczcie, ja myślałem, że tu ma paliwo, ale tutaj ma wodę po to, by chłodzić silnik, jak jedziemy daleko, no i jak się już potem motocykl męczy. To po prostu sobie tutaj kapie i jaki system ma do regulacji skroplówki. No i tutaj woda leci. No, sztosik rozwiązanie. Vishnu God, a Buddhist God. And also when you go inside, you will see some No to tutaj już jest świątynia buddyjska i mamy tutaj też zdobienia buddyjskie właśnie na niej. No a potem jeszcze tam gdzieś na samym końcu jest drzewo, które obrasta właśnie tu całą tą wejście, ten gate. No to zobaczcie, nie dość, że tu są świątynie takie właśnie z religii indyjskiej, czyli hinduistyczne, no to tutaj mamy znowu świątynię buddyjską. Także te religie się tutaj mieszały, było zależne od którego króla. Król narzucał to, w co mają ludzie wierzyć. No jak to było też w sumie chyba w chrześcijaństwie czy w Europie, to też religia była narzucana ludziom. No i tu też styl budowania już trochę inaczej. Ale znowu ten czerwony kamień z dziurami, a tutaj jakieś inne kamienie. No i tutaj mamy, zobaczcie, takie zdobienia. No i doszliśmy tutaj do tej ostatniej bramy w lesie, zobaczcie. Przechodzimy. Nie, jeszcze tam jest. Nie jest ostatnia. Jeszcze tam dalej, zobaczcie. Ja już się cieszyłem, że to koniec. A to jeszcze tam trzeba iść. No nic, ciśniemy. Ale tu fajnie, fajna miejscówka. Las, jeszcze jakieś mokradła. Tutaj woda stoi. Idziemy. No i tutaj mamy, zobaczcie, tą twarz. Fajna miejscówka w takim lesie. Liza mówi, że to tak trochę tutaj Tomb Raiderowo. Hardkorowo Tomb Raiderowo. Idziemy na drugą stronę. I tutaj mamy te drzewo wrośnięte w bramę. Już patrzymy, jak to z drugiej strony wygląda. No i tu obracamy się i cyk. No, fajnie to wygląda. W ogóle posłuchajcie, jak fajnie, jakie dźwięki tutaj ten las wydaje. No, będzie na wygaszacz w telefonie albo w telewizorze. No teraz już nie będzie, bo ktoś się tam z tyłu odzywa. Ale sobie zapętlę. Świątynię i mało się jeździ blisko siebie, a tu mam taką większą odległość. Mniej ludzi jest. No to jeszcze raz wszystkim powiedz na YouTube. Co? O tych wycieczkach. Nie. No powiedz, nie wstydź się. Mamy dużą i małą wycieczkę. I co dalej? Niestety Liza wam nie chce tutaj poopowiadać. Gańbuje się dziołcha. Także mamy dwa rodzaje wycieczek z tych, które my wzięliśmy. Jedna jest dłuższa, druga jest krótsza. Wczoraj mieliśmy krótszą, a tu chodzi bardziej o odległość między tymi świątyniami do zrobienia, czyli taki loop, takie kółko. No a dzisiaj mamy dłuższą i tą dłuższą mało osób wybiera. Dlatego w tych świątyniach tu jest dużo mniej ludzi, można sobie po prostu na spokojnie pochodzić. Nie ma takiego tłoku, no i po prostu jest luźniej. No.
to tyle, co zauważyłem. Powtórzyłem w sumie wam to, co Liza mi powiedziała, bo ona nie chce do was gadać. Powiedziała, bo to będą ludzie słuchać. Ja nie chcę. No. Było tak? No Liza, ała. Jeszcze bym się teraz wypierdolił. Jutro mamy co? Trzecią wycieczkę. I ta trzecia to co? No i co ta trzecia wycieczka? No Liza, co ta trzecia wycieczka? Musiałabym poszukać. Zapomniała. Teraz widzicie, to nie jest takie proste, żeby tutaj opowiadać to wszystko do kamery. Ja mam gadulca, a też mi ciężko to czasami wychodzi. A tu ogólnie dzieci to są $1. Dzieci się nazywają $1 i za każdym razem mają coś za $1. I byliśmy w toalecie i teraz jak Liza wychodziła z toalety, to dziewczynka jej mówi: wodę, tutaj mam wodę dla ciebie za $1. Ale jak ja wyszedłem z toalety, no to przybiegła do mnie, oczywiście z czym? Z piwem. $1. Tutaj chwilę porozmawialiśmy z innymi przewodnikami i pytam się ich, czy wiedzą, co to jest Bitcoin. Bo pytają się mnie, skąd jestem, co robię, to mówię, że ja w sumie od małego mieszkałem w Polsce do 19 roku życia i później wyjechałem za pracą do Anglii, później do Danii, później na Cypr, a teraz w sumie ostatnie lata to ciągle podróżuję. No i pomógł mi w tym Bitcoin i pytam się ich, czy wiedzą, co to jest Bitcoin. No i nie wiedzą, także jeszcze jest nadzieja, że po prostu z tego Bitcoina coś będzie, bo jeszcze cały świat o tym nie wie. Podejrzewam, wiedzą niektórzy, ale akurat tu brak zainteresowania w tym kierunku, a ja bym ich chętnie nauczył. Nie wiem, może mu wrzucę jakiego Bitcoina na portfel, zanim tutaj tą wycieczkę skończymy. Jeszcze jutro mamy jeden dzień. Ogólnie mamy cukierki, czyli ten cukier Lizie zasmakowało i kupiła sobie. Mówiła, że będzie to po prostu wrzucać, żeby mieć energię. Ale nie robiłem zdjęcia, kręcę film. Zobaczcie, jak tu trzęsie, nie wiem, czy to będzie widać. I tak. No i my już tutaj na hamaku. I już się bujamy tutaj na hamaku. Powiem wam, fajne uczucie. To tak w Polsce, nie? Czy też macie takie w ogródku hamaki? Fajne. Tu jeszcze mamy prywatnego fotografa. Ciekawe, czy nas będzie gdzieś wrzucać. Fotki nam robi, tak żeby gdzieś tam pewnie będziemy w jego rodzinnym albumie. You make photo for family album. Nie? Pamiętajcie, że jak będziecie chcieli wybierać do Kambodży, no to śmiało można tego przewodnika sobie brać, gościa, bo ogarnia. Mi się akurat podoba. Dużo mówi. Niektórzy nie lubią, jak ich przewodnik dużo mówi. Ja lubię słuchać, co on mówi i jak mówi. Po angielsku całkiem sprawnie sobie radzi, więc nie mam problemu z tym, żeby to zrozumieć. No a dużo ciekawostek właśnie opowiada i też w sumie na grupie polskiej tam o Kambodży to też tego właśnie pana polecają i my też go właśnie tam wyhaczyliśmy. A dodatkowo jeszcze wy tutaj na YouTubie też teraz wiecie, że warto po prostu zainteresować się tego typu przewodnikiem. Zobaczcie, jaka miejscowa. Mostem trzeba przejść na drugą stronę tego tutaj jeziora czy rzeki. Nie wiem, co to jest. Jezioro albo rzeka. No i zobaczcie, jak grzeje. No. A my nie mamy ani parasola, ani czapki, ani nic. Ale patrzcie ten widok. Tu. Cyk. I tutaj z drugiej strony. A Liza oczywiście boi się mostu. Poskacz! To się nie rusza przecież. No, Liza się boi mostu, ale to się w ogóle nie rusza. Po prostu idziesz. No fajnie, fajnie. No i doszliśmy na brzeg. Tutaj się prezentuje. Tutaj w ogóle jakieś mokradła są. Cyk. Mostek.
i to jest fajne. To mi się podoba. Zobaczcie. Zatopione miasto. Zobaczcie, co tu mam fajnego, takiego dmuchawca. O. Cyk. Fajny. I tutaj leci mały. No, to tu skończyliśmy. Fajna miejscówka. Taka Tomb Raiderowa, jak to Liza nazywa. Właśnie ten świątynia, te budynki zatopione w tej rzece. Czy co to tam w sumie, takie bajoro. No ale fajne, ciekawe. W ogóle jeszcze sobie selfiaka z Chińczykiem zrobiłem, czy z jakimś Japończykiem. I mu telefon naprawiłem w międzyczasie, bo mu się tak zagrzał, że się wyłączył. No, także tak jak mówiłem już wcześniej, te telefony to masakra. Z Nokią 3310 nie było problemu, a tu to potrafi się telefon wyłączyć w trakcie nagrywania. No i kolejna świątynia. Tutaj mamy takie wejście i ciśniemy tam. Nasz driver jedzie na drugą stronę, bo tutaj przechodzi się z południa na północ, czy jakoś tak. Po prostu musimy dojść do drugiego wejścia. Nie wiem, co to jest. Jakiś robak tutaj sobie wisi. Taka oto świątynia w środku lasu. W ogóle zobaczcie, tam jest ścięte drzewo. Też wrośnięte w tą świątynię. Nie wiem, co te drzewa to tak wrastają w te świątynie i jak to robią. Tutaj mamy środek świątyni. To jest dedykowane Buddzie, czy albo królowi. No i tu można się modlić. Zobaczcie, tam się modlą, odpalają świeczki i będą się modlić. Tutaj filar pęka, to go spieli metalową opaską i drewienkami. Zobaczcie. Damy małpom cukru, żeby miały energię.
Ola idzie do nas. Zaraz jej damy cukierka, jej damy cuksa. Tutaj masz. Proszę bardzo. Proszę, bo dobry cukier? Oh no. Tutaj mamy mróweczki. Zaraz damy cukru. Nie. No duże mango się zastanawia, foka złapał. Masz cukier, tu masz, no. Proszę bardzo. Oh no. O, Ten. No jak ładnie sobie pije wodę. No i tutaj małpkom się spodobała miejscówka. Mi też się podoba ten powóz. Zobaczcie jak sobie siedzi. Masz butelkę. O, nawet odkręci skubana. O, skubana jest. O, zobaczcie to. O, How to open? o, nie ma wody. This one. Okay. Change. This one. Okay. This one doesn't know about food. No i właśnie ta chyba jest zazdrosna o tą małą i ciabła ją i tamta poszła. Wydarła się i poszła. Ta tu sobie pije z podłogi. ojej. Ziebrana małpa znowu. Co, cwaniak? Zostaw to. I just yesterday just find some insect your leg in your hand. They are destroying. Sometimes we are keep the key. Monkey driver. No, sometimes they are still don't have any key. Właśnie chciała klucz nam zaimać z motocykla. Co za małpa, no. Taki widoczek. Dzisiaj już ostatnie miejsce naszej wycieczki. Zobaczyli, że ona już ledwo dycho. Idziemy na taką górę popatrzeć na zachód słońca. No dzisiaj też dostaliśmy w kość, też około 20 000 kroków. Pięty zdarte, ale dziś mi się te miejsca podobały trochę bardziej nawet niż wczoraj. No. Ciśniemy na górę, nagrywamy i wracamy do hotelu.
I kolejna góreczka. Tutaj mamy jakiś kolejny viewpoint. Zaraz zobaczymy, co tutaj widać. O, taki widoczek. No to wbiliśmy tutaj na górę. Idziemy. O, tam. Znowu schody. I zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać ten zachód słońca. Wszyscy tutaj cisną, to musi być spoko. No jesteśmy. Widać entuzjazm. Tak patrzę i tu będzie idealne ujęcie, zobaczcie. No i mamy zachód słońca, zobaczcie. Bardzo romantycznie. Nie wiem, czy już mam płakać, czy za chwilę. No, nawet mi nos spaliło. O, miał być zachód słońca i słońce już zaszło, także zaliczone i ciśniemy w dół teraz. Za chmury zaszło, dokładnie. Idziemy. Trzeba się ewakuować przed wszystkimi, bo będą wszyscy teraz schodzić w dół. No i teraz tutaj ciśniemy w dół. No i na koniec mamy tutaj kolejeczkę tuk-tuków. Wszyscy po prostu wracają. A my tutaj przechodzimy na drugą stronę i idziemy do naszego kolegi. Zaraz go znajdziemy. Gdzie on się schował. Ale mówił, że będzie tu gdzieś. O, już macha, tutaj jest. Good morning! Jesteśmy pierwsi! O, ciśnie!
dodał trochę alkoholu do baku. To są te krzykacze nocne. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie.